pierwszy New Holland serii T7000 zarejestrowany w Polsce. Ile on wtedy kosztował? 230 000 złotych. No ja stary, on stary, tak pasujemy do siebie. Nawigacja daje mu w gospodarstwie drugie życie, nie? Jest piękną sprawą, bo dzisiaj każdego stać na nawigację. Niech on się tak nie cieszy, bo jak coś nie będzie działało, to ja go znajdę. Tak, do pana mówię. Przebijamy to zdecydowanie cenowo. Abonamentu żadnego nie ma, wspomaganie musi być. Jak najbardziej, można tutaj przeglądać YouTube'a. Ciągnik praktycznie nieużywany już przez jednego z najbardziej znanych rolników w Polsce, Grzegorza Guzika, dzisiaj zyskuje nowe życie. Jesteśmy w województwie dolnośląskim, w miejscowości Wiry, gdzie odwiedzamy gospodarstwo. Co tutaj się dzisiaj dzieje? Montujemy tutaj nawigację razem z wiązką Isobas, także to też jest bardzo ważne. Kompatybilną z większością moich maszyn w końcu. Czyli ciągnik będzie znowu mógł być używany jako ciągnik główny bądź zastępczy, nie wiem, czy do rozsiewacza, czy do siewnika, do kukurydzy, do siewnika, do zboża. Także no, bo też nam bardzo zależało na tym, żeby było złącze Isobas. No i to wszystko już nawigacja CHC NAV posiada. Mamy tutaj odblokowane section control. Mamy podobno odblokowane wszystko to, co jeszcze trzeba, czego ja nie wiem, co potrzeba. Także generalnie mamy na podwórku 3 różne nawigacje. Mamy fabryczną New Hollandowską, mamy Trimbla i mamy teraz CHC NAV, więc do kompletu brakuje jeszcze 2 innych, żeby był totalny galimatas. Ale sprawdzimy, jak ta się sprawdza w porównaniu i z konkurencji do tych fabrycznych i do tego topu najdroższego, za którego kiedyś trzeba było zapłacić kosmiczne pieniądze, bo kiedyś nawigacja z odblokowanym section control kosztowała mnie 70 000 złotych, więc to, co się stało na rynku nawigacji dzięki obecności właśnie takich firm, jest piękną sprawą, bo dzisiaj każdego stać na nawigację w takim bądź innym wydaniu, z taką bądź inną kierownicą. Czyli co, uniwersalność i właśnie duża konkurencyjność pod względem ceny? Tak, konkurencyjność pod względem ceny, no i w końcu, że ma działać Isobas i ma działać section control, tak, bo to jest najważniejsze też, no bo skoro są maszyny do section control, to musi to działać, tak. Dzisiaj awaria jednego ciągnika nie spowoduje przestoju pracy w gospodarstwie, tylko starszy ciągnik zyskał możliwość podłączenia do tych maszyn kupowanych obecnie. Pana gospodarstwa przedstawialiśmy już u nas na kanale, mniej więcej 250 hektarów, jakby nam tutaj pan krótko przedstawił. Tak, 250 hektarów, nic się nie zmieniło. Do tego parku maszyn wróćmy. Od tego traktora zacznijmy. Właśnie jaki to jest dokładnie model, ile on ma lat, no i jakie tu ewentualnie może wspomóc w przypadku awarii. To jest ciągnik New Holland T7030 z 2007 roku, chociaż ja cały czas myślałem, że z 2006 roku, ale generalnie jest to pierwszy New Holland serii T7000 zarejestrowany w Polsce u polskiego rolnika, bo była premiera na targach w Kielcach i potem chyba w Kielcach był 7040, ja kupiłem 7030, więc to był taki troszkę ciągnik rewolucyjny. Ile on wtedy kosztował? 240 albo 230 000 złotych, tak? A na ile go pan dzisiaj wycenia? No dzisiaj taki ciągnik na tylnej osi ciężkiej to chyba pod 600 000, tak? Bo to jest skrzynia Power Command, ta ciężka rozsuwana oś. No to dzisiaj to jest odpowiednik chyba T7 230 albo nie wiem, bo ta nomenklatura tak się to nazewnictwo pozamieniało, że na pewno by musiał kosztować z 550 000 złotych. No, pewnie wtedy właśnie był tym głównym koniem pociągowym, a przez lata dzięki nawigacji stracił swoją ważność tutaj, jeśli chodzi o park maszyn. No stracił przede wszystkim, bo też troszkę był takim ciągnikiem kupowanym oszczędnie, bo to był pierwszy zachodni ciągnik w gospodarstwie, więc on był kupowany oszczędnie, nie miał miękkiej osi, tam może nie miał paru innych bajerów, ale generalnie jest mega dobry jako taki wół roboczy, pociągowy, ciężki ciągnik. Po górach sobie dobrze radzi, takie maszyny jak Gruber trzybelkowy na głęboko, siewniki, nie wiem, nawet Horsch 4-metrowy to spokojnie by latał. Bardzo dobry ciągnik, tak? Nawigacja daje mu w gospodarstwie drugie życie, nie? Ile przepracował godzin do tej pory? Ile on ma koni, bo nie wiem, czy to padło. 167 koni, 6200 godzin, oryginalny przebieg, za który daje sobie uciąć rękę, nie? Więc to jest oryginalny przebieg tego ciągnika.
i to jest chyba, on ma największy przebieg ze wszystkich moich ciągników. Tak, ma największy przebieg ze wszystkich moich ciągników, więc generalnie te ciągniki nie są jakoś specjalnie wysłużone. Goni go 60-80 i no to może go, ale czy go dogoni, nie wiadomo. Może coś wjedzie nowego za TDK, bo TDK będzie na sprzedaż, bo niestety te 95 koni już jest troszkę za mało. Trzymam ciągnik po to, żeby kilka dni pryskał kukurydzę, no i TDK opuści podwórko i musi wjechać coś takiego o mocy rzędu 140-150 koni. Czy go dogoni, to też się okaże pod tym względem, czy ta nawigacja będzie się dobrze spisywać, prawda? Nie, no nawigacja się będzie dobrze spisywać. Polecał mi ją też kolega mój, Paweł Sypek, także, a Paweł Sypek jak używają gdzieś tam w gospodarstwie do ziemniaków, no to Paweł Sypek wie co mówi, bo on kitu nie wciska, nie? To jest dobry operator, nie? Także on wie co mówi, nie? Ja mu ufam. To pan sam będzie nim jeździł właśnie, czy tu jakiś operator? Nie, no tym będę ja jeździł, nie? No bo tak już chyba będę musiał jeździć, nie? Coś tam muszę w polu czasem zrobić, nie? Ciężko się dopchać, żeby coś zrobić w polu, ale coś się czasem zrobi, nie? Czyli ten kilkunastoletni do pana zostanie. No ja stary, on stary, tak pasujemy do siebie. Ale w dobrym stanie. Jeden strzyka, drugi strzyka, tu o fotel trzeba wymienić, bo skrzypi, tu panewkę trzeba wymienić w biodrze, bo skrzypi, wie pan, tu coś trzeba porobić w życiu. No jesteście na dobrej drodze, krótko mówiąc. No na ostatniej prostej. Zaraz wyjeżdżacie. Najważniejsze w tym wszystkim jest to, że przedstawiciel tej firmy, Harvester, tak, Harvester, powiedział mi, że którą maszynę nie podepnę, to będzie działało. Nie będę potrzebował dwóch osobnych wiązek ISO-BUS, nie będzie mi brakowało kabli, modemów dodatkowych, nie wiem, innych dziesiątek rzeczy, tylko ma działać. I to mnie przekonuje, bo do tej pory tam wydałem, nie wiem, ileś tysięcy złotych i coś nie działa, bo nie ma modemu. Tam nie działa, bo nie ma kabelka, chociaż wyjechało z fabryki i powinno działać. Więc generalnie tutaj ten pan, on tu siedzi z boku i się cieszy. Niech on się tak nie cieszy, bo jak coś nie będzie działało, to ja go znajdę. I nie będzie taki wtedy uśmiechnięty. Tak, tak, do pana mówię. Będzie działało? Będzie działało. No. Ja mam dosyć, jak ja słyszę, wydajesz kilkadziesiąt tysięcy na coś i czegoś ci brakuje, albo coś nie działa, albo ktoś ci mówi na koniec, że musisz wydać jeszcze 500 zł na jakiś kabelek. No sorry, no trzeba troszeczkę, to powinno być tak kompleksowo zrobione, nie? Całe to rolnictwo precyzyjne nie ma w sobie jakby takiego połączenia, nie? Żeby to wszystko było do kupy łatwo spinalne i żeby to fajnie, łatwo i przyjemnie dla obsługującego, już nie operatora, ale nawet dla tego, kto zbiera te dane już z ważenia, zmierzenia, ze wszystkiego, nie? I takie łatwo obrabialne, a to wszystko jest takie rozrzucone, rozpieprzone i może w końcu, nie wiem, może Chińczycy się za to wezmą i to zrobią tak do kupy, a nie każda firma na swoje kopyto i działa, nie działa, a jak już działa nawigacja, to z kolei kombajn nie działa, bo akurat się spieprzył i stoi ileś miesięcy, także to po prostu, żeby to już wszystko chciało działać, nie? I ja tu liczę, że to będzie działało. Tutaj w tym ciągniku wszystko ze wszystkim. Ja to sprawdzę, ja się będę zapinał po kolei do każdej maszyny i ja to sprawdzę. No dobrze, to co będzie sprawdzał dokładnie, czy działa Grzegorz Guzik, o tym teraz opowie nam przedstawiciel firmy Dealand Technik Harvester Igor Ostrowski. Panie Igorze, właśnie czym ta nawigacja wyróżnia się na tle konkurencji obecnie dostępnej na rynku? Przede wszystkim ceną, no bo jeśli chodzi tutaj o konkurencję europejską, czyli to takie top, które było przez lata uważane za najlepsze, no to tutaj przebijamy to zdecydowanie cenowo. Starszy model nawigacji, czyli NX 510, oscyluje w podstawowej wersji w okolicach 22 000 netto. Natomiast po doposażeniu go maksymalnie cena nie przekracza 27 000 netto. Jeśli chodzi jednak o model, który montujemy za mną, czyli NX 612, podstawowa cena oscyluje w okolicach 27 000 netto. Po takim naprawdę niezłym wyposażeniu, tak jak pod to rolnictwo 4.0, czyli w ISO-BUS-a, kontrolę sekcji, do tego dorzucamy platformę do zarządzania gospodarstwem, cena nie powinna nam wzrosnąć bardziej niż 35-36 tysięcy netto. A do tego musimy dokupować jakiś abonament? Abonamentu żadnego nie ma. Działamy na państwowej sieci geodezyjnej ASG EUPOS.
Jeśli chodzi o dodatkowe koszty, no to jedynym kosztem jest karta SIM z internetem, taka jak do telefonu, tabletu, nawet może być to tylko i wyłącznie karta z internetem. Nie? Wystarczająco jest miesięcznie 5 GB i to w zupełności wystarcza. Jakiś tam abonamencik powiedzmy za 20-50 zł, powiedzmy taki przedział. Tak jest, ale to jest też obecne w tych europejskich nawigacjach również, nie? Tylko tam jeszcze dochodzi abonament RTK najczęściej. To z czego składa się ten cały pakiet, jakby tu nam pan wymienił, jak to wygląda? Ten pakiet, który montujemy tutaj za nami, składa się przede wszystkim z tabletu, który jest mózgiem całej nawigacji i steruje wszystkim. Na dachu mamy antenę, która odpowiada za dokładność, tą 2,5 cm, czyli to jest ten zestaw najdokładniejszy. Sterowaniem zajmuje się silnik elektryczny montowany na kierownicy, zamiast oryginalnej kierownicy, i dodatkowo mamy na przedniej osi czujnik kąta skrętu, który odpowiada za szybszą reakcję i szybsze wychwytywanie ruchu w tej przedniej osi. Czyli do każdego traktora można to bez względu na jego wiek dopasować. Tak, jedynym wymogiem jest wspomaganie. Wspomaganie musi być. Jeśli jest to wspomaganie, to faktycznie do każdego modelu ciągnika jesteśmy w stanie to zamontować. Tutaj doposażamy też nawigację w wiązkę ISOBUS po to, żeby nie mieć w tym ciągniku 3-4 monitorów, nie gubić się w tym, tylko mieć jeden monitor, taki sam wzór obsługi maszyn i żeby nam to faktycznie ułatwiło pracę i ta praca była wygodniejsza. To też jest jakby znajomy system dla każdego tak naprawdę rolnika, prawda? Bo tu jest system Android, prawda? Tak jest, system Android. Tablet, który jest tutaj montowany, nie różni się niczym od tabletów. Wizualnie, tak na pierwszy rzut oka pierwszego użytkownika, wiadomo, jeśli chodzi o wnętrze, tam jest bardzo dobry procesor, bardzo szybki procesor, duża pamięć RAM oraz pamięć wewnętrzna, także potrafi bardzo dużo tych danych przetworzyć, ale na pierwszy rzut oka to jest zwyczajny tablet z Androidem. Traktor poprowadzi, w gry może nie pozwoli pograć, ale jakiegoś YouTube'a można odpalić. Tak jest, jak najbardziej. Można tutaj przeglądać YouTube'a lub inne strony internetowe podczas nawet pracy nawigacji, także nie ma problemu. Ale chciałbym też, żeby padły szczegóły, jeśli chodzi o wyznaczanie tych linii, czy to może być tylko linia prosta, czy... Jeśli chodzi o linie, które możemy wyznaczać, nawigacja CHC NAV, a zwłaszcza model NX612 jest tutaj naprawdę wiodącym, jeśli chodzi o te nawigacje chińskie na rynku, ponieważ mamy tutaj bardzo szeroki wachlarz tych linii. Pokażemy to może później w ciągniku. Mamy oczywiście linię prostą AB, mamy A+, mamy linie krzywe, mamy linie z pauzą, które do tej pory miały tylko i wyłącznie nawigacje tutaj te europejskie z tego top światowego. Także tutaj naprawdę nadganiamy też konkurencję. Tak, jeśli chodzi o ISOBUSa, mamy tutaj również odblokowanie kontroli sekcji, po to, żeby mogło współpracować z maszynami tak tutaj na gospodarstwie, z tą kontrolą sekcji bez problemów. Naprawdę bardzo fajnie to już działa. Na początku wiadomo, te systemy, te nawigacje chińskie musiały się tego nauczyć, ale w tym momencie, jeśli chodzi o tutaj model CHC NAV i zwłaszcza model NX612, działa to bardzo dobrze z różnego typu maszynami. Sami to sprawdzamy na naszym gospodarstwie i naprawdę działa to świetnie. Szybkość działania z Waszej strony jest tutaj też ważna, więc zapytam, jeśli ktoś dzisiaj by zdecydował się na zakup takiej nawigacji, to jak szybko Wy jesteście w stanie zadziałać? To jest pierwsza kwestia. I druga kwestia, no zakładamy, że wszystko będzie działać, guzik będzie to sprawdzał, ale gdyby coś nie działało, to też rozumiem, gwarantujecie serwis. Tak jest. Przy zakupie klient dostaje 2 lata gwarancji. Jeśli chodzi o gwarancję i cały serwis, my pełnimy obsługę. Oprócz przyjazdu możemy się łączyć z nawigacją zdalnie, nawet żeby reagować bardzo szybko. Jeśli jest potrzebny przyjazd naszych serwisantów, przyjeżdżamy praktycznie w 24 godziny i działamy na terenie całego kraju. Jeśli chodzi o montaż, jesteśmy w stanie praktycznie w ciągu tygodnia do 2 tygodni założyć taką nawigację w każdym zakątku Polski, także jeśli ktoś szuka jeszcze na żniwa, czy to na kombajny, czy po żniwach do uprawy, jak najbardziej zapraszamy do kontaktu. Czyli nie tylko ciągniki rolnicze, ale też kombajny zbożowe obsługujecie bez problemu. Tak jest. Nasza nawigacja jak najbardziej może współpracować z ciągnikiem, z opryskiwaczem samojezdnym, z kombajnem, z sieczkarnią, także tutaj wachlarz jest naprawdę szeroki.